Witam wszystkich w kolejnym moim filmie. Dzisiaj odcinek serwisowy, a w nim naprawa tej oto tutaj Motorola GM350. Urządzenie leżało u mnie rok, może dłużej. Dostałem je jako niedziałające, niezałączające się. Specjalnie nie chciało mi się w tym grzebać, ale znalazłem taką chwilkę. Miałem je tak naprawdę wyrzucić albo rozebrać, ale mówię, zajrzę, zobaczę, może coś się uda zrobić. No i pierwszą usterkę, czyli to, że się nie załączało, tak jakby niechcący już zrobiłem, więc za chwilę, jak będę je rozbierał do drugiej usterki, pokażę Wam, co było. Natomiast teraz tak na szybko chciałbym Wam tutaj pokazać proces diagnozy, jaki w tym temacie zachodził i co było uszkodzone w tym wypadku, że radio się nie chciało załączać. Otóż spójrzmy na schemat. Schemat jest standardowy, wiadomo. Mamy tutaj gałąź zasilania tego radiotelefonu, wejście zasilania, flata plus, czyli można powiedzieć bezpośrednio z akumulatora. Tutaj są stabilizatory, pierwszy, drugi i rozdział napięć na poszczególne gałęzie, 9V, 5V i tak dalej, sygnał resetu, jak jest error, czyli jakie jest zwarcie na przykład. Ale najważniejszy był układ tutaj, który niejako steruje załączaniem i mamy on-off control, czyli sygnał z procesora, który tutaj podaje nam zasilanie, niejako załącza wszystkie te stabilizatory i całą gałąź zasilania. Procesor jest cały czas pod napięciem. Podczas pomiaru prądu efekt był taki, że radio po wciśnięciu przycisku zasilania zwiększało pobór mocy, czyli wyglądało, że tak jakby się załącza. Działa procesor i układ zasilania, natomiast nie funkcjonowało. Nic więcej się nie działo oprócz tego zwiększonego poboru prądu. Sprawdzałem więc napięcia przed stabilizatorem i tak dalej, poszczególne tutaj gałęzie. Okazało się, że na płytce już, gdzie powinno być napięcie 9V, wyszło, że tego napięcia 9V nie ma, czyli podejrzenie padło na ten układ stabilizujący. Dziwnie on wyglądał, jakby ktoś go ruszał, więc od razu było podejrzenie, że coś jest nie tak. Co ciekawe, jak zacząłem mierzyć na nóżkach tego układu, to się okazało, że na nóżce output napięcie 9V jest. Natomiast w układzie nie ma. To zacząłem podejrzewać, że coś po drodze padło. Tutaj za bardzo wiele rzeczy nie ma, więc mógł ktoś ścieżkę uszkodzić, tym podobne rzeczy. Ale też nie wyglądało. Co się okazało? Taka prozaiczna rzecz. Nie wiem, jak to ktoś robił, bo wygląda, że po prostu wymieniał ten stabilizator. Po prostu ta nóżka nie kontaktowała. Ona niby była przylutowana, z góry tam cyna była, ale od spodu tej cyny nie było. I po prostu ona nie kontaktowała i dalej tego napięcia nie podawała. Także po dotknięciu radio mi ruszyło, więc od razu niejako temat się wyjaśni, przylutowałem. Radio się uruchamia, działa, nadaje, odbiera, ale jednak nie wszystko działa tak, jak powinno. A co nie działa? Zaraz Wam pokażę. Radio można używać, można nadawać, można odbierać, tu nie ma problemu, ale zgaszę, żeby było widać, bo przy świetle nie. Widzicie już tutaj wszystkie diodki się palą w tej chwili. Zmieniając kanał, wszystkie kanały są zaprogramowane. Jakieś takie dziwne wskazania otrzymujemy. Wciskając głośnik, jakikolwiek przycisk, wszystko tutaj się zmienia. Jedno co zauważyłem, że ściszając na przykład, czy pogłaszając, pattern na tych 4 diodkach się powtarza. Później już nic się nie zmienia i teraz znowu schodzi w dół. Czyli niejako te przyciski, diody nad przyciskami pokazują jakąś wartość prawdopodobnie binarną, która skądś się bierze. Skąd jeszcze nie wiem. I tak samo ze wszystkimi innymi przyciskami. Podobny efekt. Co jeszcze zauważyłem, że w momencie 4. kanał, jak włączę radio, w tej chwili odebrało coś. W momencie odbioru tutaj wszystko wraca do normy, ale już po zaniku
Czasami wróci, czasami nie. I tak jest na każdym kanale. Jak pogłaszam, widzicie, na chwilę te diody się zapalają, no ale później wracają do jakiejś dziwnej postaci. Także no co, no nie działa coś, tak? Albo w panelu i tutaj elementy sterujące tymi diodami, albo no gdzieś w logice radiotelefonu. No trzeba będzie go na pewno rozebrać, bo to wszystko jest z drugiej strony, ale zanim to zrobię, no to będę chciał zajrzeć do schematu jeszcze i zobaczyć, czy czegoś już tutaj się nie wymyśli, patrząc na tym schemacie. Także zajrzyjmy na schemat i zobaczmy, co tam w nim jest i co może powodować takie dziwne zachowanie. No i mamy już schemat. Tu jest procesor sterujący całym radiotelefonem. I zobaczmy, oczywiście to jest w opisie, więc już sobie tam wyciągnąłem, no popatrzyłem sobie na płytkę. Tutaj mamy złącza, które idą do części wyświetlacza. I jakie my tam mamy sygnały? No mamy sygnały LED clock, LCD clock, SPI data i tak dalej. Tu mamy na inne złącze to samo. Jak popatrzymy po schemacie, ja już tu nie będę przewijał całego, ale różne gniazdka mają też ten wyprowadzony sygnał SPI. No a SPI, jak wiemy, to jest magistrala danych wykorzystywana w takich układach. Jak ona działa? Tutaj już widzimy dalej, mamy dwa sygnały. Tak trochę teorii. SPI MISO, SPI MOSI i SPI clock. To są trzy sygnały. Jest potrzebny jeszcze czwarty, o którym za chwilę. Co to jest tak na szybko? Master input, slave output, czyli to jest miejsce, złącze oznaczone tym, to jest wejście mastera, czyli tego, który rządzi. A podłączamy do tego output slave'ów. No a tu znowu odwrotnie. Master output, slave input. A clock, no wiadomo, sygnał, który przepisuje te dane z tych dwóch magistral. Oczywiście musi być jeszcze jeden sygnał i on tu pewnie gdzieś jest. O, tak jak tu widzimy LED CE na przykład. Jest to sygnał enabled, czyli sygnał sygnalizujący danemu elementowi, który jest na tej magistrali, że to jego dotyczyły dane i w momencie, jak te dane zostaną przesłane, zmiana jest poziomu tego sygnału i ten układ po prostu te dane, które otrzymał, przyjmuje i ustawia to, co w danej chwili robi. No i tak samo jest tutaj. Tutaj, jak wcześniej powiedziałem, jest sygnał LED i LCD, dlatego że radio ma różne fronty. Może mieć z wyświetlaczem LCD, ta jest wersja LED, także jest sterowanie LED. No więc jeszcze skądś musi być ten sygnał enabled. No i tak jak popatrzy tutaj na schemat, mamy tutaj od razu widać układ dekodera bitowego na, nazwijmy to, dziesiętny, czyli 3 wejścia, 8 wyjść. No i ten układ po prostu daje nam informację, że przesłane dane akurat są do tego obwodu. No i tu mamy sporo, jak widać, EPROM, AFIC, DAC, FRAC, czyli pewnie dzielnik, option board, no i LED i LCD, czyli to, co nas w tej chwili interesuje. No i tak, widząc, co się działo po tym wyświetlaczu, co widzieliście, jak to wszystko skakało, to wskazywałoby tak, że on reaguje cały czas na te sygnały, które tutaj są, czyli MISO, MOSI, no oczywiście jeden z nich, który idzie do tego dekodera, natomiast nie reaguje kompletnie na sygnał zezwalający na odczyt tych danych. No więc co? No trzeba to radio zaraz rozebrać. Ja zacznę od podstawy. Zobaczymy, jakie poziomy są na wyjściach tutaj tego scalaka. No i to może nam troszeczkę rozjaśni. Także ja teraz rozkręcę radio i wracamy już tutaj do pomiaru w radiu. Żeby zdjąć tą płytę, no bo trzeba będzie ją wymontować, no trzeba tutaj sporo tych śrubek odkręcić, co ja zaraz zrobię. Oczywiście trzeba będzie zdjąć panel, który tutaj z boku podważę i odłączę. No jak to rozkręcę, złożę znowu do kupy, do całości te elementy, żeby dało się uruchomić płytę. No i zobaczymy, jakie będą poziomy napięć na tym układzie scalonym dekoderze, który pokazywałem przed chwilą na schemacie.
Płyta została już wyciągnięta z radiotelefonu. Widać, że ktoś tutaj grzebał. Tutaj właśnie jest ten stabilizator, który był wymieniany i tutaj jego nóżka, która nie kontaktowała i dlatego nie działał. Także został po prostu przylutowany jeszcze raz i wszystko to chodzi. Widać tu jakieś ślady ingerencji, ja to trochę przeczyszczę. Ale ogólnie, jeśli chodzi o płytę, tragedii nie ma. Widać, że tutaj coś było, coś się zadziało. Ktoś może odwrotnie zasilanie podłączył, bardzo możliwe. To jest najcięższe, co się zdarza, no ale wtedy dioda zabezpiecza i może iść najwyżej z dymem dioda, a reszta układu chodzi. Także teraz znajdźmy ten układ. Zobaczmy z powrotem na schemacie, co to było. Jest to układ tutaj widoczny, czyli U102. No więc trzeba teraz go znaleźć tutaj na schemacie, na rysunku płyty. Idziemy na drugą stronę płyty, a i widzimy U102 jest tutaj, czyli to będzie ten układ tutaj. No dobrze, czyli tu już wszystko wiadomo, także zostaje nam sprawdzenie napięć na poszczególnych końcówkach tego układu, które są wyjściami. Ja zaraz podłączę zasilanie. Będę mierzył napięcia na razie w stanie, gdzie nic nie przełączam. Także zaraz podłączę jeszcze panel, żeby można było włączyć to urządzenie. No i zobaczymy, co tutaj nam pokaże miernik na poszczególnych końcówkach tego układu. Podpiąłem panel tutaj na krótko. No, radio się włączyło. Oczywiście wyświetlacz diody LED dalej te głupoty pokazują. Wszystko chodzi, ale te bzdury dalej są. No więc zaczniemy zaraz sprawdzać napięcie. Zobaczę jeszcze na schemacie tutaj, które to są końcówki. Od 7 do 15 to są wyjścia. I nas interesuje końcówka 9 najbardziej, bo to jest to końcówka podłączona do panela przedniego. To, co zobaczyć możemy ze schematu, to, że aktywny to jest sygnał. Oczywiście są zanegowane, czyli tak jakby aktywny jest 0 logiczne. No i 0 logiczne wyzwala tutaj sczytanie danych, które przyszły przy magistrali, czyli w trybie takim jak teraz nic się nie dzieje. Tam powinno być 1, czyli no około 5 V. No jest, mam już woltomierz podpięty. Widzicie tutaj, no i spróbuję delikatnie dotknąć się tam do końcówek. Najpierw dotknę do końcówki 16, czyli do zasilania, zobaczyć, czy wszystko mam tu dobrze podłączone. No i jest 5,012. Pamiętajcie, tam to była końcówka 9 i tutaj z tej strony jest 1, tu jest 8, tu jest 9. I co mamy na 9? Na 9 mamy 0 V. No to już coś jest nie tak. 10 teraz. 11. Wszędzie jest 5 V. A tutaj niestety było 0. No zgadza się. Czyli wróćmy jeszcze raz do schematu. Czyli tutaj mamy 0, co oznacza właśnie, że panel jest cały czas aktywny. Więc wszelkie dane, jakie przechodzą przez magistralę SPI, on odbiera cały czas. Traktuje je, jakby były kierowane do niego. Pytanie, czy to jest wina układu, czy gdzieś mamy zwarcie. Wyłącz zasilanie tutaj tego układu. Odłączyłem zasilanie od radiotelefonu i zobaczmy tak na szybko pomiar przejścia i końcówka ta ostatnia. No nie, nic nam nie pokazuje. Tutaj teraz wrzuciłem schemat już samej części panela sterującego. Tutaj jest nasz sygnał LED-C, wchodzi na kondensator i tu jest dioda
zabezpieczająca, to tak na szybko możemy jeszcze sprawdzić, czy ta dioda zachowuje się jak dioda. Czyli najpierw w kierunku zaporowym to mamy te właśnie, no nic nie pokazuje, a w kierunku przewodzenia 0,7. No czyli tu wszystko działa. Także trzeba założyć, że jednak uszkodzony jest ten układ. No cóż, no mam gdzieś takie układy. Gdzieś tu leżały nawet. Więc go wymienię. No i zobaczymy, czy to pomoże. Zakładam, że to raczej jest wina tego układu. Niczego więcej na panelu tutaj przed nim nie zauważyłem. Więc biorę się za wymianę i patrzymy, jakie przyniesie efekty. I układ jest już wymieniony, ponieważ z założenia było, że tamten jest no raczej uszkodzony i będziemy go wyrzucać, więc wylutowania, usunięcia dokonałem taką brutalną metodą, czyli po prostu nożykiem go wyciąłem i wlutowanie też ręcznie przy pomocy zwykłej lutownicy kolbowej i cyny. No, cyna to normalna rzecz, ale po prostu nie pasty lutowniczej, tylko zwykłej, normalnie tutaj cyny, dosyć nawet grubej. Więc może nie jest to w tej chwili w 100% jakoś tam elegancko, ale to nie są jakieś maciupcie płytki. Ważne, że układ jest przylutowany. No i cóż, no trzeba włączyć teraz to radio. Włączę zasilacz. Przycisk. No i teraz zgaszę lampkę, żebyście lepiej to widzieli. Jesteśmy. 2, 3, 4. Nic się nie dzieje. Także diagnoza była poprawna. Element wymieniony, radio przywrócone do użytkowania. No widzieliście tutaj taki proces diagnozy i parę informacji na temat magistrali SPI, sygnałów MOS i MISO, Enabled Clock. Jak coś takiego łatwo zdiagnozować nawet na podstawie samego schematu, nie szukając niczego tutaj w samym układzie. Dopiero po diagnozie na schemacie wystarczyło zmierzyć napięcia i od razu nam uszkodzony element się pokazał. Oczywiście mogło być gdzieś zwarcie na płytce, mogło być w panelu, ale no z praktyki pewne rzeczy wiemy, co się najczęściej uszkadza, w którym miejscu, więc no najbardziej podejrzany był ten układ scalony. Prawdopodobnie przy rozłączaniu, rozkładaniu tego radia ktoś coś gdzieś tam zwarł, źle tego flexa założył i taki był efekt. Także radio mamy przywrócone. Tak jak wcześniej mówiłem, nadawczo, odbiorczo ono funkcjonowało, więc tutaj nic nie trzeba było robić. Najpierw był zrobiony stabilizator, który nie był przylutowany. Czyli kolejny przykład na jakiejś nieskutecznej dziadowskiej naprawy. Tak jak to widzicie na wielu moich filmach, że po prostu te urządzenia przychodzą po kimś. No i niestety są po prostu bardziej zepsute niż były oryginalnie, nazwijmy to. Tak jak na początku filmu powiedziałem, te radio leżało u mnie z rok albo dłużej. Też dostałem je gdzieś tam, nawet nie wiem z jakiej okazji, czy po prostu jako złom, ale udało się naprawić i mamy w pełni funkcjonujące radio. Także to tyle w tym filmie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, komentowania, lajkowania, kontakt ze mną przez Messenger, Instagram lub Telegram albo mail, jak to woli. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmów.